10 pełnych miłości serc, 10 do łez wzruszających historii, 10 miejsc, które są widzialnymi znakami prawdziwej pasji życia. Dziś wyjątkowy, bo 10. odcinek Dzienniczka, a w nim historia kogoś, dla kogo pomoc potrzebującym już dawno stała się nałogiem. Inspirację przywiozła prosto z Indii, przykład wzięła z samej Matki Teresy, a doświadczenie wypracowała na wysokich szczytach Kaszmiru. Siostra Jola Grabka, czyli siostra na krawędzi. Fundacja Pasja Życia tutaj w Legionowie rozwija swoje skrzydła. I tworzy drugi dom dla ludzi, którzy choć są jeszcze młodzi, swoje życie już zaczynają od nowa. Dwa miliony zdobyłam, mam dom postawiony, ale jeszcze trzeba 3 miliony. To jest też jakaś krawędź, jakieś wezwanie, jakieś zaufanie do Pana Boga. Jak ja to zrobię? Pojęcia nie mam, prawda? Różne rzeczy po ludzku też robię, różnie to wychodzi, czasami w ogóle nie wychodzi. I to jest ta krawędź, że Pan Bóg jak gdyby testuje moje zaufanie. Bo On działa wtedy, kiedy już ja nie mogę. Już wszystko wyczerpałem, ale ufam. A to jest to storówka. No i właśnie też coś... Siostra Jola. Siostra Jola to zwariowana taka wariatka Boża. My byliśmy w tej wspólnocie Przymierze Miłosierdzia i siostra, mieliśmy takie wakacje, to było w miejscu, gdzie święta siostra Faustyna była. I siostra Jola tam przyjechała, no i tam się poznaliśmy. I później jakoś tak ona bardzo też poczuła ten charyzmat. My byli tacy zwariowani dosyć tam w tej wspólnocie, bo to takich sporo osób było takich, no na przykład był taki 5 chłopaków łysych, wytatuowanych, takich przypakowanych. Fajny klimacik, wszyscy uradowani, szczęśliwi. I siostra Jola tam właśnie, która przyjechała i zaczęła w ten jakby nasz charyzmat wchodzić. Okazało się, że ona już w tym charyzmacie jest bardzo dawno, bo ona już pomaga bardzo długo już takim ludziom z marginesu, ludziom uzależnionym. No i tak się poznaliśmy i tak w sumie nasza relacja, przyjaźń do tej pory trwa. Siostra Jola mi też dużo pomogła w tym, żeby też rozpocząć terapię, też właśnie, więc jakby jedną terapię, czy takie warsztaty 12 kroków, później była taka terapia. No i w zasadzie siostra Jola cały czas gdzieś tam jest blisko mnie. Pracowałam jako wolontariuszka w umieralni w Kalkucie u Matki Teresy. To było na początku takie traumatyczne doświadczenie, dlatego że jednak nie miałam wtedy do czynienia, chyba już później nigdy w życiu, z taką ilością śmierci. Ale to w ogóle takie piękne też miejsce, że zamiast ludzie umierać na ulicy, byli zaopiekowani, bo to byli ludzie w stanach agonalnych, bardzo ciężko chorzy. Ta troska, ten codzienny tam pobyt i taki życzliwy stosunek, myślę, że może dla nich był to czas, kiedy zaznali najwięcej miłości, miłosierdzia, zrozumienia, jakiejś akceptacji w życiu, że oni byli szczęśliwi, że chociaż pod koniec życia ktoś okazał im trochę serca. Często nawet sama ta empatia, samo to współczucie, samo okazanie takiego zrozumienia już jest dla mnie aktem miłosierdzia i myślę, że już tak jak drobny uśmiech, czy dotyk dłonią, czy przygarnięcie człowieka, czy jakiś gest braterstwa czasami może być więcej znaczący niż jakaś długotrwała pomoc i długotrwałe bycie z kimś, bo wszystko zależy od tego momentu, wyczucia, co kto potrzebuje. Każdy zasługuje na miłosierdzie. Ja bym nawet powiedziała, że ci ludzie, którym ja się zajmuję, którzy tak, nie lubię tego sformułowania, ale są określani ludźmi marginesu, bezdomni, uzależnieni, wydaje mi się, że oni bardziej potrzebują miłosierdzia niż przeciętnie. Budujemy takie centrum rozwoju artystycznego i duchowego, rozwój pasji i talentów młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom. Młodzież jest bardzo, szczególnie ta podatna na uzależnienia, taka wrażliwa, czasami nadwrażliwa, jest bardzo uzdolniona i artystycznie, no i ma też duże potrzeby duchowe. Czyli rozwój talentów i pasji młodzieży ma służyć zabezpieczeniu
ich przed destrukcją. Jeśli poznają swoje talenty, jeśli się będą w tym spełniać i cieszyć życiem na trzeźwo, to nie będą się interesować narkotykami. Więc będziemy takie warunki im do tego stwarzać, ale głównie muzyka, nagrywanie, tworzenie muzyki, teatr, przedstawienia teatralne, bibliodrama, psychodrama. To są takie formy też i terapii, i pewnej propozycji rozwoju osobowości, jak również ten hostel, który żeście widzieli, już bo dom stoi, stan surowy zamknięty, na drugim piętrze będą pokoje dla tych ludzi, którzy skończyli terapię, chcą być trzeźwi, chcą wrócić do społeczeństwa, no jednak trudno im znaleźć mieszkanie, często opuścili te swoje środowiska destrukcyjne. Warszawa jest generalnie droga, trudno wynająć mieszkanie, więc my będziemy im za małą opłatą udostępniać na jakiś okres czasu właśnie taki pobyt, gdzie będą mogli również skorzystać też z naszych warsztatów, z naszych propozycji też rozwojowych, będą coś dawać temu domowi, bo my chcemy, żeby to nie była instytucja, ale taki dom. Ja 16 lat pracowałam w takim ośrodku readaptacyjnym w Anielinie koło Otwocka dla ludzi uzależnionych. No i oczywiście przeżywałam tą chorobę, dowiedziałam się dużo o niej, wiedziałam, jak ciężka i niebezpieczna to jest choroba. I wtedy, pracując z tymi ludźmi, pomyślałam sobie, że trzeba działać profilaktycznie. Będąc na pogrzebie w Rzymie Ojca Świętego, Jana Pawła II, pomyślałam sobie, że no dosyć już tego biegania za Ojcem Świętym, fascynowania się nim i tylko tak po prostu przeżywania, że jest taki wspaniały, trzeba coś konkretnego zrobić. I pomyślałam wtedy, no to założę tą fundację. Jak chciałabym tak działać profilaktycznie, no to założę fundację. Jeszcze nie wiedziałam, że to będzie się nazywało Pasja Życia i będę coś konkretnego robić. Ja nie uważam, że to jest trudna praca, dlatego że no ja się w tym jakoś odnajduję, spełniam takie, mam pewnie dary do tego i taki Pan Bóg do tego i uposażył, i przygotował. Z zawodu jestem psychologiem i też terapeutą uzależnień, więc rozumiem tych ludzi, rozumiem tą chorobę i staram się jakoś im pomóc, służyć im. Myślę, że dla mnie znaczące było to, że w trakcie tego procesu leczenia zobaczyłam, jak ważny dla nich jest, dla tych osób uzależnionych, kontakt z Bogiem, relacja osobista z Jezusem Chrystusem. I właściwie moja rola od pewnego okresu pracy tam w tym ośrodku polegała na tym, żeby ich zarazić wiarą, powiedzieć o Bogu, żeby nawiązali kontakt z żywym Bogiem, bo to im pomoże wyjść z tego. Ja czerpię, kto wie, czy czasami nie więcej niż oni, dlatego że przekraczam siebie, że no nie zawsze jestem w dyspozycji, prawda, czy czasowej, czy nawet wewnętrznej mojej, kiedy już mam dużo, a tu jeszcze coś, prawda, ktoś coś chce, czy coś mam zrobić, a już kończy się jakiś limit moich możliwości, czy fizycznych, czy psychicznych, to po prostu no, muszę się wznosić na jakieś wyżyny właśnie duchowe, myślę. Życie na krawędzi to niezawodny sposób na realizowanie miłosierdzia. A kolejną ważną lekcję o miłosierdziu dadzą nam ci najmłodsi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.